Dzień dobry, z tej strony Maciek Sosnowski, Better Gaming Agency. Jestem w siedzibie All In Games w Krakowie po wakacyjnej przerwie. Jest ze mną tradycyjnie pan prezes Piotr Żygadło. Dzień dobry. Z którym opowiemy o tych 2 miesiącach powakacyjnych, skoro już jesień za oknem. Jesteśmy kilka dni po publikacji raportu półrocznego spółki. Czy mógłby pan widzom przybliżyć kilka kluczowych liczb z tego raportu oraz ocenić to pierwsze półrocze 2021 roku? Na pewno to pierwsze półrocze było dla nas bardzo udane. Szczególnie zwracam uwagę na drastyczny wręcz wzrost przychodów ze sprzedaży. W porównaniu z zeszłym rokiem mamy wręcz kilkusetprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, co oczywiście bardzo cieszy. Jesteśmy młodą spółką, dopiero tak naprawdę stawiamy pierwsze kroki. To ciągle nie jest takie portfolio i ciągle nie jest tyle tytułów, ile powinien mieć wydawca, więc to jest ciągle początek. Już na tym początku mamy przychody porównywalne z firmami, które są na rynku dużo dłużej od nas, a z każdym kwartałem tak naprawdę, z każdym półroczem, z każdym rokiem powinno być jeszcze lepiej. Też można zauważyć, patrząc na ten raport, że te przychody ze sprzedaży w stosunku do pierwszego kwartału również wzrosły o ponad 140%. No to też pokazuje, że ten drugi kwartał faktycznie udało nam się bardzo sensownie wykorzystać, no z czego oczywiście się bardzo cieszymy. Gratuluję bardzo. Przejdźmy do gier w takim razie. Kilka dni przed naszą rozmową premierę na konsolach miał Chernobylite. Czy mógłby pan opowiedzieć o tej premierze, jak się ona udała i czy jest pan zadowolony z wyników? Premiera była całkiem udana, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zgodnie z naszymi kalkulacjami, a nawet trochę lepiej, o czym zresztą najlepiej świadczy fakt, że w tej chwili w Niemczech wersja pudełkowa już się kończy. Musimy popracować nad tym, żeby na okres świąteczny, na okres wyprzedaży dostarczyć sklepom odpowiednią liczbę pudełek, żeby zaspokoić popyt. To jest chyba takim najlepszym właśnie wskaźnikiem. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, no to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby o tym rozmawiać, ale wszystkie serwisy które śledzą sprzedaż polskich gier, które śledzą polską giełdę, zauważają właśnie, że ten pierwszy tydzień sprzedaży Chernobylite był niezwykle udany. I tutaj będziemy szli za ciosem. Współpracujemy właśnie z Farm 51. Niedawno ogłosiliśmy plan dodatków, plan rozszerzeń i już na Halloween ma się ukazać pierwsze rozszerzenie do gry, co z naszego doświadczenia we współpracy przy projekcie Ghost Runner pokazuje, że to bardzo mocno wpływa na podbicie sprzedaży, więc myślimy, że uda nam się ten projekt jeszcze lepiej zmonetyzować i że te dobre wyniki ze sprzedaży będą się regularnie pojawiać i regularnie przy okazji kolejnych dodatków, przy okazji kolejnych przecen będziemy widzieć grę gdzieś w topie rankingów sprzedaży. Wspomniał pan o Ghost Runnerze i tego samego dnia, kiedy premierę miał Chernobylite, pojawił się Ghost Runner na konsolę obecnej generacji. Jak rozumiem, państwo jeszcze mają udział we wpływach z tej gry i czy może pan coś więcej powiedzieć, czy dochodzą jakieś informacje, jak udała się ta premiera? No, tutaj niestety nie mamy kompletnie żadnych informacji. Minęło zaledwie kilka dni, tak naprawdę pierwszy weekend. Nagrywamy to stosunkowo krótko po weekendzie, a z doświadczenia wiemy, że dane od firmy 505 spływają ze sporym opóźnieniem. Natomiast na pewno te działania, które były prowadzone profesjonalnie, zgodnie z doświadczeniem i kwalifikacjami 505. A właśnie ponieważ cały czas uczestniczymy w partycypacji w tantiemach, w zyskach z projektu, więc niezmiernie nas cieszy to, że możemy zaobserwować, że gra w momencie wydania tych wersji na najnowszą generację pojawiła się od razu skoczyła sprzedaż na tych konsolach i liczymy też na to, że właśnie w związku z tym, że ta gra wreszcie będzie dostępna na wszystkich możliwych platformach, teraz właśnie w okresie świątecznym sprawi, że też będzie tutaj miła i przyjemna sprzedaż.
To były ostatnie premiery, natomiast nie widzieliśmy się trochę czasu, więc muszę się zapytać o trochę bardziej odległe. Miała miejsce premiera For Triumph na konsolach oraz Arboria weszła do wczesnego dostępu na Steamie. Czy mógłby Pan coś więcej opowiedzieć o tych wydarzeniach? Jak tutaj wygląda sprzedaż? Jakie jest zainteresowanie graczy? For Triumph ukazywał się na konsolach, ale tutaj od początku wiedzieliśmy, że największe zainteresowanie będzie na platformie Switch. No i tutaj właśnie jest specyfika tej platformy. Tak naprawdę zależało nam na tym, żeby tą grę wypuścić jak najszybciej, żeby na ten okres przecen świątecznych gra była już dostępna do przecen. Specyfika tej platformy jest taka, że no, poza przecenami ta sprzedaż jest dosyć drobna, niewielka i tu dopiero tak naprawdę takie prawdziwe żniwa z tego tytułu liczymy właśnie w nadchodzących miesiącach. Jest to produkt bardzo perspektywistyczny, bardzo pasujący, tam jest dużo humoru, takiego lekkiego, przyjemnego, kolorowa gra, więc liczymy na to, że właśnie w działaniach, które mamy zaplanowane na nadchodzące miesiące, uda nam się tak naprawdę jeszcze bardzo dużo tutaj przychodu i sprzedaży wygenerować. Jeżeli chodzi o Arborię, no to sprzedaż ta poreleasowa odpowiada mniej więcej temu, czego się spodziewaliśmy, patrząc na wishlisty, patrząc na zainteresowanie tytułem. Jest to produkt niezwykle niszowy, bardzo udany, bardzo pozytywnie oceniany przez ludzi właśnie, którzy lubią tego typu gry. Natomiast no, jest tutaj zdecydowanie mniejsze grono odbiorców niż dla takiej gry jak Czarnobylite. Ale to, co się dzieje, pokazuje, że w pełni wykorzystaliśmy te możliwości, jaka gra oferowała. Na początku września ogłosili Państwo również powołanie 2 nowych spółek. Iron Bird i Happy Little Moments. Czy mógłby Pan powiedzieć, skąd ten pomysł, czym te spółki będą się zajmować? Wiemy już o powstającym spin-offie gry Red Wings, ale czy możemy wiedzieć coś więcej? Iron Bird jest spółką, którą stworzyliśmy, żeby tak jakby w pełni dać możliwość realizacji się zespołowi, który tutaj mamy Volin Games, wewnętrznemu zespołowi deweloperskiemu, żeby się mogli w pełni rozwinąć, w pełni realizować swoją wizję. Jest to zespół bardzo ambitny, właśnie stworzył pierwszą część Red Wings, teraz robi spin-offa, natomiast od jakiegoś czasu trwają prace nad kolejnym projektem i ten projekt no, jest z założenia dużo większy, dużo bardziej ambitny, dużo ciekawszy. Tutaj pierwsze takie prognozy, które zaczynamy sobie budować, pokazują, że jest to też projekt, który może wzbudzić dużo większe zainteresowanie zarówno mediów, jak i rynków. Dlatego doszliśmy do wniosku, że to jest dobry moment, żeby właśnie tę spółkę wyłączyć, wydzielić do osobnej firmy. Dzięki temu będziemy mieć większą przejrzystość na wielu poziomach, plus właśnie zespół będzie miał większy, że tak powiem, ownership nad tym projektem. Jeżeli chodzi o Happy Little Moments, jest to spółka, która będzie tworzyć ekstremalnie niewielkie projekty. Tutaj development może trwać wręcz w tygodniach, pojedynczych tygodniach, nie miesiącach. I jest to dosyć specyficzny pomysł, dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby to realizować w postaci osobnej spółki, nie w postaci projektów robionych u nas wewnętrznie. Będą to zupełnie inne produkcje niż rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Jest to taki troszeczkę eksperyment, natomiast no, wiążemy z tym dosyć duże nadzieje, ponieważ mamy przesłanki podejrzewać, że na niektórych platformach tego typu projekty mogą nam bardzo mocno pomóc w działaniach marketingowych. Podpisaliście Państwo również 2 listy intencyjne. Pierwszy z firmą Punch Punk w sprawie gry Moonshine oraz z Future Friend Games w sprawie gry Exo One. Czy mógłby Pan więcej opowiedzieć na temat tych projektów, tych współpracach i czy możemy poznać jakieś szczegóły? Jeżeli chodzi o współpracę przy projekcie Exo One, jest to współpraca, którą w pewien sposób już realizujemy. Jest to powiązane z tym, że właśnie od jakiegoś czasu rozwijamy wewnętrznie zespół odpowiedzialny za portowanie. Mamy też bardzo duży zespół odpowiedzialny za testowanie i postanowiliśmy, żeby w ramach takiego troszeczkę dywersyfikowania przychodów w ramach wykorzystania wolnych mocy przerobowych
wziąć kilka projektów, przetestować, czy jesteśmy w stanie robić z tego działalność komercyjną, a przy okazji jest to dobry sposób właśnie na pozyskiwanie potencjalnych partnerów i tak jest tutaj w tym przypadku. ExoOne jest bardzo obiecującym projektem, budzącym co spore zainteresowanie w porównaniu z jego budżetem, z rozmachem gry. I tutaj otworzyła się przed nami możliwość wydawania tego na platformy, których nie chciał zagospodarować twórca oryginalnej gry. Postanowiliśmy właśnie podpisać taki list intencyjny, rozpocząć takie bardziej konkretne rozmowy o współpracy. No i tutaj wszyscy mamy nadzieję, że przerodzi się to po prostu w to, że będziemy za jakiś czas wydawać tą grę ExoOne na kolejnych platformach. Jeżeli chodzi o współpracę z firmą Patchpunk, jest to takie bardzo przyszłościowe posunięcie z naszej strony. Bardzo mocno wierzymy w to, że projekt Moonshine, który realizują, będzie ciekawą produkcją. Natomiast dla nas to było jeszcze za wcześnie, żeby zaangażować się w taki formalny sposób. Mamy jakieś tam swoje zasady i procesy. Zwykle nie podpisujemy tytułów z nowymi podmiotami, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy, jeżeli nie mamy możliwości obejrzenia gameplayu, zagrania w demo gry. W tym przypadku właśnie tak było, dlatego podpisaliśmy list intencyjny, który, że tak powiem, rozpisał przyszłą współpracę, rozpisał warunki współpracy już na przyszłość, zakładając, że właśnie w ciągu kilku miesięcy będziemy mogli zobaczyć gameplay, zobaczyć wersję gry, w którą będzie można już pograć i wtedy będą podejmowane konkretne decyzje. Natomiast znowu nie robilibyśmy tego, gdyby zespół nasz operacyjny nie był przekonany, że jest to dobry kierunek rozwoju. Był jeszcze jeden list intencyjny, o którym wiem. Jest to list intencyjny z ARP, z którym współpracowaliście już przy Lumber Hillu. Chodzi o powołanie nowej spółki. Czy może Pan jakieś szczegóły tutaj nam zdradzić na temat tego listu? Czy to, powiedzmy tak, to było kilka bardzo pracowitych miesięcy, kilka bardzo pracowitych tygodni i tak naprawdę wiemy, że one się nie skończą. Mamy jeszcze projekty, o których nie do końca możemy mówić z tego tytułu, że partnerzy na przykład proszą nas o zachowanie poufności, więc tutaj dzieje się w firmie bardzo, bardzo dużo. No i to taki właśnie bardzo dobry przykład, bo ten projekt, który chcemy realizować wspólnie z ARP Games, jest projektem gigantycznym. Jest to projekt zamierzony w horyzoncie wielu lat. Projekt, przez który chcemy, żeby przewinęło się kilkadziesiąt zespołów, projekt, z którego chcemy, żeby wyszło kilkanaście projektów. Więc skala jest duża, a wszystko, o czym mówimy w tej chwili, to jest list intencyjny. Jest to, jakby nie było, agencja rządowa, więc działania tutaj są troszeczkę podlegają innym prawom, innemu tempu, innym zasadom niż w przypadku pracy ze zwykłymi deweloperami. Natomiast chcemy tutaj stworzyć właśnie akcelerator, chcemy stworzyć zespół i mechanizmy pozwalające nam na wyszukiwanie na rynku zespołów może młodszych, może mniej doświadczonych, ale z dużym potencjałem i kształtowaniu ich pomocy przy rozwoju w takim kierunku, żeby właśnie w ciągu kilku projektów mogli zrobić gry, które będą się mogły równać z największymi projektami, może nie z największymi projektami na świecie, ale z tymi największymi indie projektami na świecie, tak? Żeby były to projekty właśnie, które gdzieś tam będzie można porównać na przykład do Czarnobylite'a, że będziemy współpracować 4-5 lat i wyjdzie nam z tego taki zespół, prawda, który będzie w stanie stworzyć taką produkcję. No niestety to wymaga troszeczkę innego podejścia niż mamy u nas w firmie. My zajmujemy się wydawaniem gier, natomiast tutaj będzie potrzebne bardzo dużo mentoringu, będzie potrzeba bardzo dużo wsparcia od strony organizacyjnej, od strony procesowej, od strony prawnej. Będzie potrzeba pomocy właśnie przy takim designie, stworzeniu, zdefiniowaniu tych produktów, no i przede wszystkim przeiterowanie, czyli kilkakrotna współpraca, zanim ten zespół dojdzie do tego poziomu, żeby robić takie większe tytuły. Natomiast postanowiliśmy, że to jest taki dobry moment, żeby taki program powołać, gdzie będziemy mogli ze spółką w taki sposób pomagać. Teraz troszeczkę odejdziemy od gier, zajmiemy się bardziej finansami i giełdą. Akcjonariusze podjęli decyzję o lock-upie akcji. Pan jako jeden z udziałowców spółki, czy mógłby Pan skomentować tę decyzję?
Tak, jest to w rzeczywistości została podjęta decyzja o przedłużeniu lock-upu o kolejne miesiące. Jest to powodowane głównie tym, że nikt z założycieli spółki, nikt z głównych akcjonariuszy spółki nie był zainteresowany nigdy projektem krótkoterminowym. To nie jest spółka celowa na wybudowanie budynku, to jest firma, którą chcemy budować przez lata, jeżeli nie przez dekady. I tak naprawdę prawdziwa wartość to się dopiero ma pojawić taka, jaką sobie, nazwijmy to, wymarzyliśmy, wymyśliliśmy, jaką mamy w biznesplanie, dopiero za kilka lat. Wtedy, kiedy będziemy takie gry jak Ghost Runner czy Chernobylite wydawać co kilka miesięcy. W związku z tym nie ma dla nas specjalnego sensu, nikt z nas nie widzi powodu, żeby pozbywać się akcji w tej chwili, pozbywać się kontroli nad spółką. Chcemy to jeszcze przez dłuższy czas kształtować. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek nas może różnie postrzegać. Doszliśmy do wniosku, że lepiej jasno zakomunikować, że my tu jesteśmy na dłużej, że to jest projekt wieloletni i wiemy, że wartość tej dopiero będzie i sprzedawanie teraz po dzisiejszym kursie, czy nawet po kursie z zeszłych wakacji jest po prostu poniżej tego, co ta spółka może w stosunkowo krótkim okresie wygenerować. No bo nie czarujmy się, 2 czy 3 lata poczekać z taką inwestycją to nie jest aż wcale tak długo, a zwroty będą na pewno bardzo fajne. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź i muszę zadać bardzo ogólne pytanie o przyszłość. Będziemy się najprawdopodobniej widzieć już niedługo, ale chciałbym wiedzieć, co możemy czekać z Państwa strony przez najbliższy miesiące. No, idą święta, w związku z tym, bo dla nas tak naprawdę w momencie, kiedy kończy się wrzesień, to już zaczynają się święta. Mamy po drodze Halloween, Czarny Piątek, Cyber Monday, mamy Mikołajki, święta. Natomiast jest to tak zwany okres żniw w branży growej i no, tutaj będziemy mieć bardzo dużo działań związanych właśnie z wykorzystaniem tego okresu, z wykorzystaniem tych okazji. Współpracujemy z wszystkimi głównymi partnerami właśnie nad zbudowaniem takiego planu wyprzedaży, promocji świątecznych, żeby jak najbardziej zmaksymalizować przychody. To, co mówiłem na przykład właśnie o Ford Triumph. Chcieliśmy, żeby ta gra ukazała się na tyle wcześniej, żeby właśnie w tych wszystkich działaniach mogła wziąć udział. Więc to będzie takie podstawowa rzecz na najbliższe tygodnie dla nas. Tak jak wspominałem, mamy w planie dodatki do Chernobylite, ciągle jeszcze wychodzą dodatki do Ghost Runnera, więc mamy trochę takich drobnych działań wydawniczych, natomiast jeżeli chodzi o większe projekty, to w tym najbliższym kwartale, a więc też w najbliższym miesiącu na pewno niczego takiego nie będziemy wydawać. Natomiast no, liczymy, że i bez tego właśnie to, co się będzie działo, w szczególności to, co chyba inwestorów interesuje najbardziej, czyli przychody, zyski, będą wyglądać przyjemnie. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.